Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś zajmę się tematem lokalizowania niepożądanych hałasów, które dobiegają gdzieś z roweru podczas jazdy. I ja w tym odcinku będę pokazywał Wam możliwe przyczyny tego, że coś w rowerze hałasuje, a w innych odcinkach będę pokazywał, jak później tę przyczynę wyeliminować. Ja tutaj w opisie wstawię linki do odcinków, w których już pokazywałem, jak coś naprawić, jak coś wyregulować, przeserwisować. No później będę ewentualnie dodawał kolejne odcinki. I na wstępie powiem, że znalezienie takich newralgicznych, hałasujących miejsc nie jest zawsze proste. I tutaj ja zazwyczaj, jeżeli mi coś w rowerze hałasuje, posługuję się taką metodą eliminacji, czyli powoli, krok po kroku sprawdzam każdą kolejną część, tak aby nie wydawać też nadmiernie pieniędzy na serwisowanie rzeczy, które de facto działają i nie wydają żadnych dźwięków. Więc ja tutaj też podczas tych kolejnych kroków, które będę Wam pokazywał, będę mówił, jak można sprawdzać bez wydawania pieniędzy, czy dany element jest sprawny, czy nie, jeżeli jest to oczywiście możliwe. I zacznę od kwestii, którą powinniśmy wykonywać w zasadzie w każdym rowerze. Pierwsza sprawa, napęd powinien być sprawny. Łańcuch, kaseta, korba, wszystko powinno być wyczyszczone, łańcuch powinien być nasmarowany, łańcuch nie może być wyciągnięty, zębatki na kasecie, na korbie również nie mogą być zużyte. Jeżeli zauważycie coś takiego, że łańcuch na przykład przeskakuje Wam po trybach, to może być to objaw tego, że łańcuch się wyciągnął. Ja też w jednym z poprzednich odcinków o tym opowiadałem. Warto również sprawdzić, czy przerzutki są wyregulowane, czy nie ma takiej sytuacji, na przykład, że gdzieś łańcuch o wózek przerzutki chociażby ociera. I tutaj też jeszcze jedna sprawa, można to zauważyć, zwłaszcza po założeniu nowej spinki do łańcucha, że spinka gdzieś przy przechodzeniu przez korbę, czy przechodzeniu przez kasetę będzie hałasować. I ja miałem taką sytuację, że po założeniu nowej spinki ona miała taki dziwny kształt, który miał niby to wspomagać pracę właśnie gdzieś na zakrzywieniach łańcucha. Okazało się, że nie tyle to wspomagało, co bardziej hałasowało. Musiałem wymienić na prostą spineczkę i wtedy hałas ustał. Druga sprawa, patrzymy, czy nic nie ociera w hamulcach, czy klocki nie ocierają o obręcz albo o oponę, czy jeżeli mamy hamulce tarczowe, czy tarcza nie jest krzywa, czy gdzieś nie ociera na przykład o klocek hamulcowy. Kolejny punkt to koła. Warto sprawdzić, czy koła kręcą się lekko. Możemy postawić rower do góry kołami i zobaczyć, czy tam nic nie hałasuje w piastach, czy łożyska w piastach są sprawne, czy nie warto byłoby rozebrać piasty, nasmarować łożyska bądź je wymienić, jeżeli mamy łożyska maszynowe. Dobrze jest również sprawdzić, czy wszystkie szprychy są odpowiednio naciągnięte, czy koło nie jest gdzieś rozcentrowane, ponieważ to też może powodować hałasy. Jeszcze jedną przyczyną związaną jednocześnie z piastą i z napędem może być to hałas dobiegający z bębenka piasty. Jeżeli tam łożyska gdzieś się zużyły, wtedy to również może hałasować podczas pedałowania. Kolejne miejsce jest to wspornik siodełka i siodełko. Bardzo często spotykane źródło hałasów, no ale tutaj wystarczy podczas jazdy wstać z siodełka, aby sprawdzić, czy to może być ewentualna przyczyna. Jeżeli wstaniemy z siodełka, hałas zniknie, no to można być prawie że pewnym, że to właśnie gdzieś stąd będzie ten dźwięk dobiegał. Warto tutaj zdjąć zacisk, wysunąć wspornik z ramy, wyczyścić dokładnie ramę w środku, tutaj rurę, no na tyle, na ile jesteśmy w stanie się tam dostać, wyczyścić wspornik, wyczyścić zdecydowanie zacisk, który również tutaj, jeżeli piasek się gdzieś dostanie, może tam coś skrzypieć i hałasować. No i lekko można nasmarować cienką warstewką smaru wspornik siodełka, lekko w środku ramę. Jeżeli dobrze zaciśniecie zacisk, to nie ma się co martwić, że później nam ten wspornik wpadnie. Oczywiście mówię tutaj o wspornikach i o ramie aluminiowej i stalowej. Jeżeli chodzi o karbon, to tam są specjalne pasty i preparaty do smarowania tych elementów. I kolejnym elementem, jeżeli to nie pomoże, może być również siodełko. Tutaj warto byłoby odkręcić śruby mocujące siodełko, wyczyścić wszystko dokładnie, lekko również przesmarować gwinty tych śrub. No i drugim elementem w siodełku mogą być pręty i tutaj jest to już trochę gorsza sprawa. Można spróbować wpuścić odrobinę oleju do łańcucha, gdzieś tam, gdzie pręt wchodzi do siodełka, no ale jeżeli okaże się, że jest to właśnie takie skrzypienie na łączeniu prętów z siodełkiem, może się okazać, że siodełko będzie do wymiany. I kolejne miejsce jest to wspornik kierownicy
i kierownica. Tutaj też dość łatwo to jesteśmy w stanie sprawdzić. Wystarczy ściągnąć ręce z kierownicy i zobaczyć, czy dźwięki również będą występować. Można również przenieść trochę ciężar ciała na kierownicę i zobaczyć, czy wtedy te dźwięki będą bardziej intensywne. Tutaj też wystarczy odkręcić kierownicę. Dobrze jest również zdjąć mostek tutaj z rury od widelca, od amortyzatora. Wszystko dokładnie przeczyścić i lekko nasmarować gwinty. W śrubach można również delikatnie nasmarować połączenie, znaczy miejsce, gdzie kierownica łączy się ze wspornikiem, no z tego względu, że gdzieś na tych połączeniach metal-metal może się ten dźwięk pojawiać. Niepokojące trzaski mogą również dobywać się ze sterów, czyli z łożysk, które znajdują się w ramie, dzięki którym możemy kręcić kierownicą. Warto właśnie pokręcić kierownicą uniesioną w powietrzu i posłuchać, czy nie ma tutaj żadnych niepokojących trzasków, niepokojących dźwięków. Jeżeli coś tutaj będzie się działo, warto byłoby rozebrać, zobaczyć, czy da radę te stery nasmarować. Jeżeli tam wszystko jest w porządku, tylko smaru nie ma, wtedy być może nasmarowanie wystarczy. Jeżeli to nie będzie ta przyczyna, trzeba będzie zabrać się za wymianę sterów. Kolejne miejsce, pedały. Dobrze jest sprawdzić, czy nie mamy nigdzie luzu na pedałach. Warto również odkręcić pedały, również cienką warstwą nasmarować gwinty i wkręcić z powrotem. Może być to zwykły smar, ewentualnie można użyć pasty przeciwko zapiekaniu się gwintów. Ona się również w moim przypadku wiele razy sprawdziła. Natomiast jeżeli pedały podczas kręcenia wydają różne dziwne dźwięki, no wtedy trzeba byłoby je rozebrać i przeserwisować łożyska w środku. Dźwięki mogą pojawiać się również ze strony korby albo suportu. No mamy tutaj kilka takich newralgicznych punktów. Dobrze jest sprawdzić, czy nie ma luzu na korbie. Można również odkręcić śruby mocujące tarcze, jeżeli tylko macie taką możliwość w korbie. Wszystko dokładnie przeczyścić i nasmarować gwinty w tych śrubach, ponieważ jest to też częste zjawisko, że strzela coś właśnie tutaj na gwintach od tych śrub. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że nie jest to korba, może być to również suport. Warto byłoby wykręcić suport, wyczyścić to wszystko dokładnie, co tam się znajduje i nasmarować również cieniuteńką warstwą smaru te newralgiczne miejsca, ponieważ też często się to zdarza, że gdzieś na łączeniu ramy z suportem potrafią pojawiać się trzaski, jeżeli jest tam sucho. No, podałem Wam już większość takich najpopularniejszych miejsc, które mogą trzeszczeć w rowerze. Jeżeli żaden z tych sposobów nie pomógł, macie rower naprawdę sprawdzony perfekcyjnie i nadal jakieś dźwięki się pojawiają, można również sprawdzić chociażby akcesoria. No, słyszałem o przypadku, że komuś hałasowała przykręcona stopka, można sprawdzić gdzieś jakieś torby, nie torby, no w każdym razie wszystko, co mamy przykręcone do roweru, dzwonek, licznik, cokolwiek już tonący brzytwy się chwyta, ja bym spróbował poodkręcać wszystkie dodatki, wszystkie akcesoria i sprawdzić, czy te elementy nie będą hałasować. Warto również zobaczyć, czy nie będą hałasować gdzieś na przykład linki obijające się o ramę, pancerz, który na przykład gdzieś przy skręcaniu kierownicą nie obija się o ramę. No, to są już elementy, które również mogą się zdarzyć i warto byłoby zobaczyć, czy to w ten sposób nie pomoże. No i na koniec jeszcze taka porada, warto kombinować podczas sprawdzania tych wszystkich elementów. Warto na przykład zdjąć łańcuch i wsiąść na rower, zacząć pedałować. Zobaczycie wtedy, jeżeli dźwięki nadal będą się pojawiać, wtedy można być już prawie pewnym, że to będzie gdzieś właśnie od strony korby ten dźwięk się roznosił, a nie na przykład od kasety czy od łańcucha. Można również popróbować pedałować tylko naciskając na jeden bądź drugi pedał. Wtedy też możemy chociażby sprawdzić, który pedał wydaje takie dźwięki. Można przenieść ciężar na przykład właśnie na kierownicę, gdzieś za siodełko. No, próbować pobawić się na tym rowerze w różnych konfiguracjach, sprawdzić, kiedy ten dźwięk po prostu się pokazuje. Ok, na koniec ja osobom, które w tym momencie szukają przyczyn trzasków w swoim rowerze i jednocześnie oglądają ten odcinek, życzę powodzenia. Nie poddawajcie się, nie oddawajcie roweru tak szybko do serwisu, ponieważ samemu można naprawdę większość przyczyn znaleźć i wyeliminować. Jeżeli Wy macie jakieś swoje historie, coś u Was w rowerze hałasowało, udało Wam się to znaleźć, dajcie znać w komentarzach. Natomiast jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę oraz za subskrybowanie kanału i tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!